Siła kontra prędkość. Dzisiaj wyjątkowo zaczynam Speedpaint od pokazywania Wam, jak robię szkic. Jak widzicie, nie zaczynam od rysowania kawałka po kawałku, na przykład najpierw głowa z oczami, potem brzuch i tak dalej. Najpierw rysuję takie ogólne pozy, aby uchwycić ogólną dynamikę i to, co mają robić postacie, a dopiero teraz dodaję jakieś detale typu pysk, uszy i tak dalej. Dzisiaj pobawiłam się trochę z antro oraz wyjątkowo nie będę tworzyć w takim stylu jak zawsze, ale zaraz zobaczycie. Jak widzicie, często poprawiam szkic z użyciem narzędzia wypaczenie. Rysuję oczywiście w Photoshopie, tak gdyby ktoś miał wątpliwości. Jak widzicie, także właśnie teraz sobie skopiowałam coś do wzorowania się, jeżeli chodzi o mięśnie pleców. Zrobiłam to po prostu przeciągając sobie jako nowy plik, jako nowy obrazek, a następnie sobie wyciągnęłam tę zakładkę, żeby był po prostu na zewnątrz. Dzięki czemu mogę wzorować się na czymś i nie muszę wtedy sklejać na przykład jako nowej warstwy. I mi nie przeszkadza w ogóle. Jak widzicie, teraz wzięłam sobie narzędzie, to się chyba nazywa pętla? No w każdym razie zaznaczanie. I powiększyłam sobie obrazek tak, żeby miał bardzo dużą rozdzielczość. I zaznaczam. I pyk. Zablokowałam sobie warstwę i robię tak z drugą postacią. Tym razem nie będę robiła właśnie takiego malowanego stylu, a bardziej taki, jak to po polsku nazwać? Taki z ostrymi krawędziami. I twardym cieniowaniem. Cały czas używam tego narzędzia zaznaczania. Jak widzicie, wcale nie bawię się w wymazywanie tego, co mi wyjdzie poza brzegi, ponieważ nową warstwę, którą zrobię, klikam na nią prawym przyciskiem myszy i daję bodajże przytnij do warstwy poniżej, chyba coś takiego. W każdym razie przycinanie jest bardzo przydatne, jeżeli chodzi o kolorowanie czy cieniowanie. Dzięki temu nie musicie martwić się tam, czy wyjedziecie poza linię, bo nie wyjedziecie poza linię. Nigdy, nie ma szans. I teraz tylko dodaję takie mniejsze rzeczy, jeżeli chodzi o kolorowanie, czyli jakieś tam krew, czy i tak dalej. Z ranami zrobiłam tak, że jeżeli znajduje się na brzegu postaci, na przykład na ramieniu tego po prawej, to zrobiłam takie malutkie dziurki, żeby... No bo wiecie, jak się zatniecie, to jest taka dziura jakby, nie? Chyba. No nieważne. W każdym razie teraz przeszłam do cieniowania. Pobrałam po prostu kolor tła i na nowej warstwie z trybem pomnóż zaznaczam pewne obszary, które mają być zacienione i je zakolorowuję wiaderkiem. Jak widzicie, to nie jest tak, że dokładnie cieniowanie tam, gdzie dokładnie tak jak powinno być podczas zwykłego malunku, a bardziej to jest takie symboliczne. No właśnie na tym polega ten styl, że ma być dosyć prosty w wyglądzie, ale też taki... No wiecie, o co chodzi. Zobaczycie efekt końcowy, jeżeli nie wiecie. To samo robię z drugą postacią. Ważne jest, aby tym cieniowaniem zaznaczyć wszystkie mięśnie i ogółem, żeby było wyraźnie widać, co jest przed czym i tak dalej. Ten styl cieniowania właśnie jest o tyle taki... Trik polega właśnie na tym, żeby pocieniować to tak, żeby było widać jak najwięcej i jak najmniejszym kosztem. Ciężko to powiedzieć. No w każdym razie teraz wziąłem nową warstwę, ciągle ten sam kolor, ciągle tego samego tła, z trybem bodajże rozjaśnianie i kryciem 50%. No i dodaję po prostu światła. Aha, jeżeli kogoś zastanawia to takie dziwne krzywe słoneczko, to ja sobie narysowałam, by przypadkiem nie zapomnieć, skąd pada światło. Potem je usunę. Lepiej sobie tak symbolicznie zaznaczyć, gdzie jest słońce, żeby nie zapomnieć. Teraz co robię? Teraz zaznaczam większe obszary i używam gradientu, aby były takie bardziej gładkie przejścia. Na cieniach zaraz to łatwiej zobaczycie. O, pyk. Zaznaczam i gradientem
żeby to odcieniowanie nie było aż tak twarde, ale też, no. To samo robię z drugą postacią. Zaznaczam większy obszar, gradientem pyk. Zarówno z cieniami, jak i ze światłami. Ok, teraz przechodzę do tła. Ważne jest, aby tło było mniej kontrastujące niż postacie na nim. Dzięki temu, bo to jest tak, co jest bardziej kontrastujące, bardziej rzuca się w oczy. Dlatego postacie, które mają tam jasne elementy i bardzo ciemne elementy, właśnie one są najbardziej kontrastujące. Dlatego tło zostawiam takie delikatne, żeby można było zobaczyć, co to jest, ale żeby ono nie grało pierwszych skrzypiec. Dodałam też takie efekty krwi i takich, nie wiem, pyłu, piasku, coś, co lata sobie naokoło, żeby było bardziej dynamicznie. Na sam koniec dałam parę poprawek kolorystycznych. No. I to w sumie tyle. Bardzo skomplikowane to nie jest. Dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że moje gadanie nie było aż tak bardzo nieogarnięte. Cześć!